Zastanawiam się, nie są komiksy, wiesz? Ale musimy mówić do ludków, także pogadamy za sekundkę. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja się nazywam Marcin Zgruch i wspólnie z Nosem, którym tutaj widzicie, czyli z Franki, cześć pieseł, masz iść spać, bo po spacerze jesteś dętka, no. Poprowadzimy dla was ten dzisiejszy odcinek, a będzie o czym gadać, panie i panowie, jak najbardziej. Czemu? Ponieważ pomówimy sobie o komiksach musi być jak najbardziej, ponieważ komiks Polaka na hollywoodzkim biurku. Jest taka opcja rzeczywiście. Pomówimy sobie o Batmanie 2, bo tam też pewne rzeczy się wyjaśniły. Pomówimy sobie o kontynuacji, tak, filmu z Leslie Nielsenem i z Pamelą Anderson, czyli o nieubranej broni, że tak powiem. Będzie również na temat Mumii 4, bo tutaj się również dzieje, a także kontynuacji filmu Ocean's 11, tak? To jest chyba ryzykowna gra, taki polski tytuł. Będziemy mówić troszkę o Gwiezdnych Wojnach, bo pomówimy sobie o tym, co się dzieje z Dawn of Jedi, czy to rzeczywiście już został anulowany, oraz pomówimy sobie o drugim sezonie serialu Star Wars Akolita. A także będzie o horrorach. No spokojnie pies, spokojnie. Tutaj mi się przewracasz. Sekundkę, bo mi to zaczęła klikać po klawiaturze. Będzie oczywiście o tym, że obsada, jak najbardziej, obsada Egzorcysty ma coraz więcej nazwisk. Dołączyło do ekipy 11 aż osób, panie i panowie, więc całkiem sporo. Już tutaj patrzę, co piszecie. Marcin miał wczorajszego live'u z Lincolnem, który był ok. Nie ukrywam, że brakowało mi ciebie, twojej klasy, obycia w Dźwięku i Śmiechu. Proszę bardzo, dziękuję. No wczoraj, jak widzieliście, byliśmy z moimi miśkami na Comic-Conie w Dublinie i jest relacja, możecie sobie spokojnie obejrzeć. Chyba półtorej godziny wyszło, także w porządku. Także było przynajmniej bardzo, bardzo dobrze. Cześć, Jason Kruger, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. A tak, jak najbardziej Wiktor miał swojego live'a, więc musiałem poczekać chwilę, no bo tam musiałem cały czas moderować, patrzeć, a skopał mu tyłek jakiś robot, więc Android musiał powtórzyć, no ale się udało. Cześć Oli, witam bardzo serdecznie, jest i bum, badum, fajnie. Słuchajcie, 35 osób wjechało, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, panie i panowie. Dziękuję bardzo, że jesteście. Takie odcinki są co tydzień, więc super. Tematów dzisiaj nie zabraknie, jak najbardziej. Zaczniemy w ogóle sobie od czegoś fajnego, mam przygotowane, ale powiem tak, dzisiaj, panie i panowie, po raz ostatni dzień możecie głosować na to, co najlepsze, jak najbardziej to, co najlepsze w minionym roku, czyli jak najbardziej wrzucę wam link, jest on w tym momencie na czacie, głosujecie, wybieracie 8 kategorii, najlepszy i najgorszy film 2025 roku, najlepszy i najgorszy serial, najlepszą i najgorszą aktorkę i najlepszego i najgorszego aktora. Za tydzień już ogłoszę, kogo wybraliście, bo tam pamiętam było nominacji całkiem sporo, więc rzeczywiście tutaj się będzie dosyć dużo działo, panie i panowie, a oczywiście pewnie, że tak, jeżeli tutaj oglądacie, jak najbardziej. No to panie i panowie, dajcie łapę w górę, bo jest w tym momencie 39 osób, co mnie rzeczywiście bardzo mnie cieszy. To jest niesamowita sprawa, że na YouTubie aż tyle was tutaj jest. Słuchajcie, panie i panowie, zaczniemy dzisiaj może nietypowo, bo pokażę wam moje komiksy, tak, rzeczy, które nabyłem w Dublinie na Comic-Conie. Nie jest tego niestety za dużo, bo nie było aż tylu rzeczy, które wiecie dokładnie, że te komiksy z cyklu Compact, one się nazywają Compact, ja je uwielbiam rzeczywiście, bo tu jest nie, że po odcinku, tylko wszystko jest, więc nabyłem sobie 3 komiksy. Supergirl, Woman of Tomorrow. Oczywiście na podstawie tego komiksu powstaje film, proszę bardzo, możecie zobaczyć od DC sobie bardzo ładne wydanie. Tom King, Bilquis Evely i Matthews Lopez, to są rzeczywiście tych autorów, także jak najbardziej. Słuchajcie, 46 osób na czacie, super, dawajcie łapki, niech to się niesie, niech rzeczywiście będzie coraz więcej. Drugi komiks, który kupiłem, to Batman Gotham by Gaslight, czyli krótko mówiąc Batman w XIX-wiecznej Anglii. Kojarzycie, Kuba, rozpruwacz i tak dalej, te klimaty. To jest świetna sprawa. Pamiętam, że była już chyba taka animacja, ale akurat komiksy jeszcze nie czytałem. Oraz trzeci, który kupiłem, to Batman White Knight, panie i panowie. Joker jest wyloczony i on właśnie walczy o lepszą jutrzenkę w Gotham. Także rzeczywiście to jest trzeci komiks, który robiłem. Fajny, to jest rzeczywiście kreska, którą ja lubię. No i oczywiście osoby, które to już ogarniały, to mogą wiedzieć. W oryginale, oczywiście w oryginale po angielsku, bo no powiem w ten sposób. Mam 46 lat, więc od 41 lat uczę się mówić po angielsku, więc chyba rzeczywiście nie ma żadnego problemu z tym, żebym sobie tak to zrobił. Także bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. Także moje komiksy, no jak widzicie, trochę ich jest, nie za dużo, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że już większość z tego mam. Jeszcze był chyba tylko jeden, którego nie kupiłem, Batman Arkham Asylum, ale akurat to już kiedyś czytałem, także spokojnie. Jak przeczytam, pewnie, że tak, jak przeczytam, to ci pożyczę, jajko, nie ma problemu. Tak, to jest właśnie to wydanie, bo to są DC
Compact Comics Adventure Mystery, także akurat fajnie, że rozszerzają, bo ja bardzo lubię to uniwersum, a z Batmana praktycznie rzecz biorąc to, co wydali, mam już prawie wszystko. Wiktor sobie kupił 2 figurki Lego i jedną to wziął Kubusia Puchatka, a druga to wziął Cyborga z DC oraz kupił sobie takiego, ja wiem, 10-15 centymetrowego, kurde, który to był? Goku albo Vegeta? Ten taki z ciemnymi włosami, to jest chyba Goku, prawda? No i go sobie wziął, on tam akurat może zmieniać twarzy, może zmieniać uchwyty, no, ręce, że tak powiem. Patrzcie, jak mi się tutaj rozwala. Także jak najbardziej nawet bardzo zadowolony, bo Kamehameha mogło być. Słuchajcie, ja nie wierzę, bo 40 osób na czacie. Pięknie, bardzo mnie to cieszy. Cześć Marcino, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Także coś się dzieje fajnego, bo też przypomnę, że dołączyliśmy w końcu do programu partnerskiego na YouTube, bo wybyło nam na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra 3000 godzin, także jest wszystko w porządku, wszystko dobrze. Słuchajcie, zaczniemy od, mówię nietypowo dzisiaj, czyli zaczniemy od shortów. Shorty to są takie krótkie informacje, nie są to filmiki, tylko krótkie informacje, które rzeczywiście ja tam w ciągu ostatniego tygodnia dla Was nadawałem na moich mediach społecznościowych. Przeczytam je bez komentarza, potem sobie możemy się do nich odnieść, jakoś sobie to rzeczywiście skomentujemy, więc Panie i Panowie, nie przedłużam, zaczynamy. Czas, start. Mówiłem, że można wybrać to, co najlepsze. Dzisiaj ostatni dzień głosowania, więc Panie i Panowie, trzeba jak najbardziej. A tutaj tak wygląda syn Jabby the Hutta, Rota Hutt, serialu z filmu powinno być, Mandalorian i Grogu. Proszę bardzo, głosu postaci użyczy Jeremy Allen White. No, całkiem potężnie. Ponoć zrobili to, bo były jakieś przecieki sztucznej inteligencji, więc różnie. Tutaj widzicie live z Lincolnem, przypomnienie tych wszystkich rzeczy. Co więcej, Panie i Panowie, ruszyły prace nad kontynuacją filmu Dziki Robot, zatytułowaną Dziki Robot ucieka. Za reżyserię odpowiadają Troy Quinn, Nimona i Heidi Jo Gilbert. Chris Sanders ponownie napisze scenariusz, więc jest szansa, że będzie równie i dobrze i tym razem, Panie i Panowie. A to taka moja delikatna wrzutka. Słynny żółw Jonathan skończył 193 lata, Panie i Panowie. Tym samym jest trzecim w kolejności po Maryli Rodowicz i Edycie Górniak, najstarszym żyjącym stworzeniem lądowym na świecie. Gratulujemy jak najbardziej. Oczywiście, że tak, Panie i Panowie. Lecimy dalej, proszę bardzo. Są tutaj pierwsze zdjęcia Jimmy'ego Świerszcza w horrorze Pinokio. Głosu postaci użyczy sam Freddy Krueger, czyli Robert Englund. Proszę bardzo, tutaj wrzucę, pokażę jak to wygląda. No, muszę przyznać, że całkiem troszeczkę jest podobny do Freddy'ego. Pewnie, że tak, musi być podobny do Freddy'ego. To jest taka moja wstawka komediowa. Widzicie, napotkałem film Jamesa Bonda, którego jeszcze nie widziałem, czyli 007 Not in Service. No wiadomo, czasami tak to rzeczywiście jest. Warner Bros. Pracuje nad filmem Gra o Tron, bo Willimon, odpowiedzialny za Andora, będzie również odpowiedzialny za scenariusz i tym razem, czyli jak to mawiał Siara, mają rozmach Wiecie pewnie jak to jest. Kolejna postać? Pewnie, że tak. Z God of War. Louis Cunningham został obsadzony w roli Modiego w serialu God of War. Wybór ciekawy, wybór nie. Dajcie znać, co na ten temat, Panie i Panowie, myślicie. Produkcja drugiego sezonu serialu Alien Earth rozpoczęła się w ten weekend. No, więc rzeczywiście sporo. To jest akurat z zeszłego weekendu, więc już tydzień to trwa, Panie i Panowie. A to jest odcinek z zeszłego tygodnia, więc oznacza to, że całkowicie wszystkie shorty Wam pokazałem, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Co myślicie? Fajnie, w porządku, nie w porządku i jak to jest z Wami? Dawajcie znać, bo jest tutaj dużo rzeczywiście możliwości. A tutaj patrzę na komentarze, a coś się tutaj dzieje. Krzyk 7 był tragedią, pisze Aidan. A nie mówiłem. Ja mówiłem oczywiście, że Krzyk 7 jest rzeczywiście słabą produkcją, no ale akurat tak to się jakoś stało, że no co tu dużo mówić, było bardzo źle. Słuchajcie, przejdziemy już od razu teraz do tego, co lubicie, co kochacie. Zaczniemy od komiksów, bo jest o nich kilka informacji. Przypominam, że są to wszystko wiadomości ze strony moviesroom.pl. Komiks Polaka na hollywoodzkim biurku. Powstanie adaptacja No Man's Land. No i to jest rzeczywiście intrygująca wiadomość. Dla tych wszystkich, którzy są na czacie, czy kojarzycie właśnie ten komiks No Man's Land? Dajcie mi znać rzeczywiście, jak to jest z Wami, czy kojarzycie to. Ja w Irlandii mieszkając, no niekoniecznie mam do tego dostęp, więc nie kojarzę. Hollywood coraz chętniej sięga po ambitne autorskie komiksy, a No Man's Land, czyli Ziemia Niczyja, wydaje się materiałem wręcz stworzonym na duży ekran. 4-zeszytowa miniseria wydana przez Image Comics zdobyła uznanie czytelników i krytyków, a jej gęsty, paranoiczny klimat szybko, pewnie, że tak, przywołał skojarzenia z filmami takimi jak Zodiak i 7, czyli David Fincher na pewno byłby zadowolony. Cieszy fakt, że kolejne teksty kultury spod ręki naszego rodaka trafią do Hollywood. Proszę, to coś rzeczywiście niesamowitego.
Zaraz tutaj widzę komentarze, zaraz sprawdzę, co piszecie. Szymon Kudrański przyznał, że inspiracją była sama geografia wysp Diomedesa. Co jeśli ciało zostałoby znalezione dokładnie pośrodku lodowego mostu? Technicznie nie należące do nikogo? Pewnie, że tak. To pytanie stało się fundamentem opowieści. Autor znany z pracy przy takich tytułach jak Spawn, Action Comics czy Punisher, więc zacne tytuły. Przeanalizował ponad 100 lat archiwów prasowych. Najbardziej niepokojące historie dotyczyły okresu zimnej wojny, zaginięć, niewyjaśnionych zgonów i incydentów, które nigdy nie doczekały się oficjalnych wyjaśnień. Za rozwój filmu odpowiada A-Vantage Pictures, należący do Jasona Bermana, który w ubiegłym roku współpracowało przy Od góry do dołu. Projekt powstaje również przy udziale Sustainable Imagination, prowadzonego przez Kudrańskiego i Johna Levina. Oczywiście wam nie mogę w tym momencie pokazać, bo nie wiadomo czemu. A o co chodzi? Akcja No Man's Land rozgrywa się w 1963 roku, no czyli jakiś czas po tym, jak dziadzio Stalin, jak to śpiewać miał, perfekt, dziadzio Stalin zmarł, darowano resztę kar, czy jakoś tak. W jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie, w rejonie Diomede Islands, 2 wysp leżących pomiędzy Alaską a Syberią. Przez 3 miesiące w roku zamarznięta ciśnienia tworzy lodowy most, którym teoretycznie można przejść z USA do Rosji. Proszę bardzo, pięknie. Punktem wyjścia dla fabuły jest odkrycie ciała kobiety dokładnie pośrodku lodowego pasa, w miejscu, które formalnie nie należy do żadnej jurysdykcji. W obliczu narastających napięć nuklearnych amerykański agent FBI oraz ambitna funkcjonariuszka KGB zostają zmuszeni do niełatwej współpracy, by rozwiązać zagadkę morderstwa, zanim topniejący lód doprowadzi do międzynarodowego kryzysu. No powiem wam, że akurat brzmi ciekawie, takie akurat klimaty lubię. Nawet będę musiał pewnie pójść do lokalnego, no domyślam się, że skoro ten komiks jest w Hollywood, więc pewnie jest znany, do lokalnego tutaj, że tak powiem, no nie u mnie, bo u mnie nie ma, ale w Waterford jest sklepu z komiksami, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Popatrzymy. Brzmi ciekawie, prawda? Ciekawe, czy to będzie serial, czy będzie film. Będą informacje, to popatrzymy. Sasik pisze o No Man's Land. Nie znam, ja nie kojarzę. Proszę bardzo. Jason Kruger, ja nie kojarzę. Proszę bardzo. A co pisze Trezo? Chłopaki, chciałem się pochwalić, że jutro rozwiązanie. Dzisiaj już jestem w szpitalu z żoną, ale Marcina nie odpuszczę, zostajemy na noc, a jutro poród. Gratuluję jeszcze raz, mam nadzieję, że będzie szczęśliwe rozwiązanie, tylko nie kalecz dzieciaka, dając mu na imię Marcin. Chociaż ponoć wszystkie Marciny to fajne chłopaki. Trezo, pozdrowienia dla ciebie, dla żony, żółwik, piąteczka. Fajnie, że jest. Jak najbardziej czekamy i w porządeczku. Ja też pamiętam, że kiedy był poród naszej pierwszej dziecinki, no to akurat moja kobieta była w szpitalu, ja obok niej, tylko że akurat ja sobie oglądałem jak beszczel na telefonie Ligę Mistrzów, a ona się musiała męczyć. No taka rzeczywiście ze mnie jest, panie i panowie, łajza. Ale dobra, lecimy dalej. A jeżeli lubicie takie materiały, dajcie suba. Chociaż z drugiej strony my siemy tak dzisiaj na Kiku, na Facebooku, na LinkedIn, YouTubie, Twitchu oraz Twitterze, więc nie na wszystkich platformach są suby, więc dajcie serduszko, łapkę w górę, obserwację, co tam się daje na platformie, której jesteście. A Daniel Craig, nie wiem czy wiecie o tym, miał otrzymać propozycję zagrania w Batmanie 2. Inni aktorzy odrzucili tę rolę parokrotnie. I to nie jest akurat niczym nowym, bo przypominam sobie, że też do nowego filmu o Gwiezdnych Wojnach, tego z Ryanem Goslingiem, też wielu aktorów odrzuciło rolę. Podejrzewam 5 znanych, tam między innymi Sadie Sink. Także no rzeczywiście dzieje się ciekawie, albo rzeczywiście dzieje się bardzo nieciekawie. To już w zależności od tego, jakie macie podejście do tego tematu. Już tutaj patrzę, co się dzieje. Dobra, wszystko w porządku. Jak najbardziej jest elegancko. Dobra, lecimy. Co tu się dzieje z tym Danielem Craigiem? Jakiś czas temu do obsady Batmana 2 dołączyły 2 nazwiska, Scarlett Johansson oraz Sebastian Stan. Oczywiście pamiętamy to. Wcielą się oni kolejno w Gildę Gold oraz Harveya Denta. Z racji, że film opierać ma się na komiksie Batman Długie Halloween, przypominam, jest animacja fajna, możecie sobie obejrzeć. To twórcy muszą znaleźć jeszcze odtwórcę roli Christophera Denta, czyli ojca Harveya. Niestety okazało się to być trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Rolę tę zaproponowano m.in. Bradowi Pittowi i Stellanowi Skarsgardowi, ale obaj odmówili. No rzeczywiście to jest w miarę niezwykłe, trzeba przyznać. Kolejny kandydat do roli. Portal Giant Freaking Robot poinformował, że Daniel Craig miał otrzymać propozycję wcielenia się w Christophera Denta w drugiej odsłonie Batmana. Na dodatek, jeśli aktor odmówi, to kolejną osobą w kolejce miał być Liam Neeson. Proszę bardzo, on przeżywa teraz swoją kolejną młodość po tych wszystkich uprowadzonych i tak dalej. Teraz wiadomo, nieubrana broń.
Obydwaj panowie wydają się być odpowiednio do tej roli, więc tak czy siak fani powinni być zadowoleni. Pragniemy jednak zaznaczyć, że na chwilę obecną są to tylko i wyłącznie plotki, więc trzeba podchodzić do nich z dystansem. Okej, w porządeczku. Zdjęcia do drugiej odsłony Batmana mają rozpocząć się pod koniec maja w Londynie, więc nie zostało już zbyt wiele czasu na obsadzenie Christophera Denta. Widać jednak, że poszukiwania aktora są bardzo intensywne. A co wiadomo do tej pory? I już wam tutaj przytaczam, panie i panowie. W roli Batmana ponieważ zobaczymy Roberta Pattisona i bardzo dobrze, bo to jest świetny wybór, a wraz z nim powrócą kluczowi członkowie obsady z pierwszej części, w tym Jeffrey Wright jako James Gordon, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Colin Farrell jako Penguin oraz Barry Keoghan jako Joker. Niestety nie ma co liczyć na powrót Zoe Kravitz do roli Catwoman. Nie pamiętam, nie czytałem. Jeżeli macie jakieś informacje, dajcie mi znać, o co tam chodzi. Tam jakieś sprawy kontraktowe, czy fabularnie po prostu nie widzą jej w tej produkcji, czy no rzeczywiście jakieś inne zaszłości. Za reżysery ponownie odpowiadać ma Matt Reeves, za scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Ważną informacją jest, że Batman 2 opierać ma się na komiksie Batman Długie Halloween, o tym już mówiliśmy. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwilę obecną, dobrze, nie na chwilę nieobecną, zaplanowana jest na 1 października 27, no czyli co by tu jeszcze nie mówić, spokojnie 1,5 roku. Zobaczymy i już tutaj patrzę, co piszecie. Melania Mija, proszę bardzo, no więc pokrewnie, bo akurat moja córka to Maja, więc troszeczkę powiedzmy można by rzec, że pokrewnie. Krzysztof, nie Harvey, kim jest ten Chris? No tak jak już tutaj czytałem, Krzysztof to jest ojciec Harveya, więc no myślałem się, że to będzie rola nie najważniejsza, nie największa, ale znacząca. Mimo wszystko, coś tutaj się musi rzeczywiście zadziać. Już tutaj patrzę. No dokładnie, Chris to ojciec Harveya, więc wszystko w temacie, pewnie, że tak, wszystko w temacie. Wiemy co, gdzie, jak i kiedy i akurat nie ma tutaj co się zastanawiać. Po prostu działamy, lecimy i śmigamy. Dobra, co to jest? To jest tak, to jest jak najbardziej tak. A ja wam, panie i panowie, przypominam, że dzisiaj gadamy o tym, co tam w Hollywoodzie, czyli krótko mówiąc, co tam w Hollywood. Zaraz przejdziemy do nowego, można by powiedzieć, tak, do nowego, starego filmu, który może powstanie, a może nie powstanie, taki z Liamem Neesonem, wspomnianym dopiero co, oraz Pamelą Anderson, więc naduście, panie i panowie, naduście, oczywiście, że tak, tę łapkę, chyba że będzie trochę Matrix, trochę taka incepcja. Jeżeli oglądasz, drogi widzu, droga widzko, z odtworzenia, to naduś, pewnie, że tak, naduś, podbicie. To sprawi, że no, będzie coraz więcej nas oglądało. W tym momencie, co mnie cieszy, cały czas jest 49 osób nas ogląda. Bardzo ładnie. Idziemy na rekord. Możliwe, że w końcu przeprosimy się z algorytmem, albo to, co robimy, naprawdę sprawia, że docieramy do większej liczby osób. Słuchajcie, pomówimy teraz o nowych produkcjach, o tym, co się ma zadzieć, co ma powstać niedługo, co może rzeczywiście nie powstanie, albo no, różne takie rzeczy. Więc zaczniemy od filmu o Franku Drebinie Juniorze. Czy doczekamy się kontynuacji filmu z Liamem Neesonem? Producent odpowiada. No, powie albo tak, albo nie wiem, zobaczymy. Panie i panowie. Czy Liam Neeson powróci jeszcze jako Frank Drebin Jr., producent filmu o szansach na kontynuację? No to już wam mówię. 1 sierpnia 25 na ekranach... Bardzo słuchać, jak Franki chrapie? Mam nadzieję, że nie. Ale 1 sierpnia 25 na ekranach polskich kin pojawiła się najnowsza odsłona przygód Franka Drebina Juniora. Oczywiście oczekiwania fanów względem produkcji były bardzo wysokie, biorąc pod uwagę, jak cenione są filmy z Leslie Nielsenem. Nowa produkcja została jednak dość pozytywnie przyjęta zarówno przez krytyków, jak i przez widzów. Tytuł na Rotten Tomato otrzymał kolejno po 87 i 72% pozytywnych recenzji, no czyli jest określany jako świeży. Film całkiem nieźle poradził sobie również w kasach kinowych. Na broń na całym świecie, tutaj chyba brakło literki, ale dobrze, na ten film na całym świecie wybrało się mnóstwo ludzi i film zarobił ponad $102 miliony przy budżecie wynoszącym 42. Nic zatem dziwnego, że zaczęło się pojawiać pytania o kontynuację. Co jest ważne, w tym budżecie tutaj, czyli 42 miliony, nie uwzględniana jest kwota, jaką wydano na reklamę, marketing itd., ale przyjmuje się, że przeważnie około połowy na to idzie, więc nawet jeżeli budżet to byłby 60 milionów, no to powiedzmy na czysto zarobiono jakieś 40 baniek, a to rzeczywiście całkiem pieniążek bardzo fajny. Czy dostaniemy kontynuację? Producent filmu Seth MacFarlane miał w ostatnim czasie okazję porozmawiać z magazynem The Hollywood Reporter.
Twórca został zapytany przez dziennikarza, czy możemy spodziewać się kontynuacji filmu. Niestety McFarlane nie miał dobrej wiadomości dla fanów. Wiem, że wszyscy bardzo by tego chcieli, włącznie z Liamem. Na razie jednak nic nie słyszeliśmy. Wszystko zależy od Paramountu. Jakieś 1,5 miesiąca temu o to samo został zapytany reżyser filmu Akiva Schaffer. Przez dziennikarza portalu CBR mężczyzna udzielił właściwie takiej samej odpowiedzi jak McFarlane. Nie planujemy na następnej. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Paramount w pewnym sensie zmienił właścicieli. Stało się to chyba jakieś 7 dni po premierze filmu, więc czekamy, aby się dowiedzieć, czy będą chcieli kontynuacji. Tak, Lionsgate, chyba tak się rzeczywiście nazywa studio, które przejęło Paramount, to było jakiś czas temu, a w tym momencie Paramount jest uwikłany w przejęcie Warner Brothers, więc tutaj rzeczywiście może być zabawnie, ale domyślam się, że kiedy już wszystko ucichnie, no to pewnie się skuszą, bo w tym momencie chyba studio po przejęciu Warner Brothers na tej transakcji i wszystkim będzie miało chyba 8 albo 7,8 miliarda długu. No więc rzeczywiście trzeba zacząć odrabiać te pieniądzury. Nie słuchać, a pies chrapie, to mnie to bardzo, bardzo cieszy. A o czym opowiada film? Akcja filmu skupia się na niezdarnym policjancie Franku Drebinie juniorze, synu legendarnego detektywa z poprzednich serii części. Pamiętacie, były 3 części, a także był jeszcze wcześniej serial. Serial nosi tytuł bodajże Police Squad, który przejmuje pracę w jednostce Police Squad, nomen omen, i próbuje dorównać sławie swojego ojca. Gdy do jego biura trafia kobieta prosząca o pomoc w sprawie morderstwa swojego brata, Drebin Jr. rozpoczyna śledztwo, które prowadzi go do absurdalnego spisku zagrażającego bezpieczeństwu miasta. Grubo w tym aspekcie. Słuchajcie, dajcie znać, bo ja jeszcze do dzisiaj tego filmu nie obejrzałem. Czy byście chcieli obejrzeć kontynuację? Czy kontynuacja filmu z Pamelą Anderson oraz Liamem Neesonem to jest coś, co rzeczywiście marzy wam się? Czy po prostu poszlibyście do kina, bo to był dobry popcorniak i tego właśnie oczekujecie od takich produkcji? Dajcie mi znać, bo sam jestem mocno zaintrygowany, jak to u was, panie i panowie, jak to u was wygląda. A ja sobie tutaj zobaczę, co się dzieje. Wszystko gra jak najbardziej. Dobra, jak najbardziej, a my lecimy dalej, bo tutaj rzeczywiście rzeczy jest całkiem sporo tematów do omówienia. Jeszcze więcej? Oczywiście, że tak. Tutaj rzeczywiście się bardzo dużo dzieje. Proszę bardzo, to może sobie sprawdzę w ten sposób. I to mamy jak najbardziej. Dobra. Co będzie kolejne? Kolejne będzie, panie i panowie, tak, kolejna będzie Mumia. Mumia, bo to jest rzeczywiście rzecz równie ważna. Reżyserzy Mumii 4 potwierdzają, że film zignoruje wydarzenia z grobowca cesarza Smoka. To jest ważne, ponieważ mieliśmy bodajże 2 mumie. Potem był, ja wiem, że oczywiście jeszcze w międzyczasie był Król Skorpion, kilka filmów były z Rockiem i później bodajże chyba z Scottem Atkinsem albo z jakimiś innymi aktorami. One były tak zwanym spin-offem. Dostaliśmy właśnie też Mumia Grobowiec cesarza Smoka z Jetem Li, ale one oczywiście nie będą brane pod uwagę. Domyślam się, że na tym się skupi artykuł. Jak powszechnie wiadomo, Universal pracuje obecnie nad kolejną odsłoną Mumii. Na stanowisku reżyserów zasiądą tym razem Radio Silence, czyli duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillette, albo Gillette, jak to woli. No, ja akurat nie znam się, nie wiem, bo akurat jestem nieogolony, ależ piękny suchar, skruchy, jesteś niesamowity. Fani serii wydają się być zadowoleni z tego wyboru, biorąc pod uwagę fakt, że panowie nieraz pokazali, że umiejętnie potrafią łączyć grozę z komedią. Scenariusz do filmu napisał David Cockrell, odpowiedzialny za plan wycieczki i Sierota Narodziny Zła. No akurat to już mam pewne podstawy, pewne opinie. A producentem ponownie został Sean Daniel. William Shirak, James Vanderbilt i Paul Neinstein wyprodukują film w ramach Project X Entertainment. Oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy w tym wypadku pozostaje obsada filmu. Jakiś czas temu ku uciesze fanów potwierdzono, że Brendan Fraser i Rachel Weisz powtórzą swoje role jako Rick i Evelyn O'Connellowie. I bardzo dobrze. Nawet więcej powiem, cytując kolejnego klasyka z filmów Olafa Lubaszenki. Podoba mnie się to. Fraser wystąpił we wszystkich częściach serii, a Weisz zabrakło niestety w Grobowcu cesarza Smoka, gdzie zastąpiła ją Maria Bello. Wielu fanów zastanawiało się, czy Mumia 4 zignoruje wydarzenia z Grobowca cesarza Smoka i właśnie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie. Zobaczymy, może się okazać, że ta kolejna część, 4, to będzie coś pomiędzy tymi rzeczami.
Cześć Piotr, witam cię bardzo serdecznie. Zaraz przeczytam wasze, panie i panowie, wasze komentarze. Matt Battinelli-Olpin i Tyler Gillette mieli w ostatnim czasie okazję udzielić wywiadu magazynowi Entertainment Weekly. Twórcy zostali zapytani przez dziennikarza m.in. o to, czy nowy film pominie całkowicie wydarzenia ukazane w trzeciej odsłonie serii. Radio Silence dali jednoznaczną odpowiedź. Cóż, w tym przypadku to Rachel gra tę postać i to chyba wszystko wyjaśnia. Reżyserzy ujawnili także, że to ich wieloletni przyjaciel, producent William Sherrick, podsunął im pod nos projekt. Do udziału w produkcji miał nakłonić ich jednak scenariusz, który bardzo zachwalali. Nie sądzę, że Rachel i Brendan zaangażowaliby się w ten projekt, gdyby nie pokochali scenariusza. Nie zrobiliby tego, gdyby to, co przeczytali, im się nie spodobało, a to świetny scenariusz, będzie cudownie go zrealizować. Wiecie co, ja mam tak czasami takie wrażenie, słuchając tych wypowiedzi tych wszystkich właśnie twórców tego, co tutaj się dzieje, że oni wszyscy, tworząc te produkcje, są przekonani, tak, to jest genialne, to jest coś pięknego, to jest super. Ja oczywiście wiem, że w gro tych wypowiedzi, tych wpisów, tych postów, no to jest na zasadzie, opowiedzmy, to jest, jak to mawiał kabaret animu, chwyt Makertin Dody, bo oni muszą, bo oni podbijają oczywiście stawkę i tak dalej, i tak dalej. No ale biorąc pod uwagę, że twórców mamy w miarę zacnych, że coraz więcej mamy informacji, mam nadzieję, że to nie jest tylko i wyłącznie czcze gadanie, tylko że rzeczywiście oni nam ten film dadzą i on będzie dobry i ciekawy, bo co jak co, ale produkcji właśnie takich stricte przygodowych, tak, a la Mumia czy Indiana Jones, no wiem, że był Indiana Jones ostatni, czy tam powiedzmy Kryształowa czaszka, ale to nie mówimy. Także słuchajcie, 60 osób na czacie w tym momencie wjechało. Jestem naprawdę zszokowany, dziękuję wam bardzo, bardzo mnie to panie i panowie cieszy. Więc mam nadzieję, że będzie to dobra produkcja, fajne kino, dobry popcorniak, bo od takiego filmu jak Mumia ja nie oczekuję nie wiadomo jakiej gry aktorskiej, jakich powiedzmy dylematów moralnych. Nie, to ma być fajna sprawa, ma być dużo rzeczywiście bijatyk, ma się dużo dziać, coś fajnego, pewnie nie najgorsze efekty specjalne, plus mumia, musi się ta mumia pojawić. No a skoro wraca Brandon i Rachel, no to rzeczywiście powinno być bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Mhm. Patrzcie, tak mówicie? No a ja tutaj widzę, że wszystko w porządku. Mi się tutaj dalej dzieje. Zobaczymy, co tutaj się stanęło. Włączymy sobie produkcję. O, proszę bardzo, stanęło się, ale brzydko mówiąc, ale tutaj mi się nie stanęło. A więc już tutaj spróbuję. Uwaga, na chwilę pewnie zniknę, ale to już się odsłaniam. Już próbujemy, kombinujemy, lecimy dalej. Otwieramy, tak. Rzeczywiście strona, której używam do transmisji, niekoniecznie jest super świetna. Zaraz zobaczymy, czy się włączyło się, odłączyło się. Popatrzcie, pokażmy. No niespecjalnie tutaj rzeczywiście coś się poprawiło, co? No chyba niekoniecznie. Tutaj już patrzymy, czy mogę coś zmienić tutaj. Czy mogę tutaj coś ogarnąć? Już sprawdzam, sekundkę. Może tutaj coś wyłączymy. Dobra, tutaj. Nie, widzę, że bawiliśmy dalej, co, panie i panowie? Nie, jest chyba już dobrze. Jest wszystko w porządku. Mi się wydaje, że już jest wszystko w porządku. Dajcie, jest dobrze. Wróciłem z niebytu. Proszę bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Rzeczywiście może jakieś tam coś się działo. Już jest dobrze, teraz jest ok i to mnie rzeczywiście cieszy. Dobra, no muszę chyba częściej sprawdzać ten czat. Na zakończenie, trójki mieli jechać do Ameryki Południowej i znaleźć tam mumię. No więc może rzeczywiście do tego nawiążą, wiesz, w czwartej części, że to będzie kontynuacja trzeciej części, ale tak zwany prequel czwartej, wiesz, znaczy nie kontynuacja drugiej, czy jakoś tak. No zobaczymy, jak to będą chcieli zrobić. Delayed najlepszy dla mężczyzny. No chyba rzeczywiście tak, ale niekoniecznie dla każdego, niekoniecznie dla wszystkich. Tutaj sobie przewinę, niech to będzie tutaj. O, mam tutaj w tym momencie podgląd pomiędzy tym, także bardzo mnie to cieszy. Pewnie, że tak. Ustawienia jest git jak najbardziej. Dobra, no to możemy lecieć dalej. Co się dzieje? Mam nadzieję, że Mole Shadow of Lord będzie fajnym serialem na poziomie
na którym pewnie nie będzie Mandalorian sezon pierwszy albo Wojna Klonów. No zobaczymy. Dobrze wiesz, Aiden, że ja akurat z serialami mam problem, aczkolwiek jest jeden serial, z który jestem na bieżąco i to jest, no patrzcie, Niesamowita Morgan bodajże, taki jest polski tytuł, tak? Wydaje mi się, że taki jest polski tytuł. Oglądam sobie go co tydzień, także jest wszystko w porządeczku. Także jest to dobra, no przynajmniej według mnie, ale lubię takie seriale, takie produkcje, bo to wiadomo, rzecz jest w miarę zacna. Dobra, ale zatrzymamy się? No nie zatrzymaliśmy się. Musimy dalej lecieć, bo jeszcze kilka rzeczy w tym temacie jest do omówienia, a oczywiście mowa oczywiście o tym, że się kręci, że powstają nowe filmy, że no, dużo się dzieje w tym aspekcie, bo co się dzieje z tak zwanym prequelem Ocean's 11? Projekt właśnie stracił reżysera. Na zdjęciu oczywiście George Clooney i brat przystojniak Pitt. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że gwiazdorska seria filmów Oceans powróci z kolejną częścią, w której główne role ponownie zagrają George Clooney i Brad Pitt. No to już rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajna sprawa, panie i panowie. To jednak nie jedyny projekt z tego uniwersum, który jest w trakcie przygotowania. O tym mnie zaskoczyli. Powstaje bowiem również tak zwany prequel z Margot Robbie na czele obsady, ale teraz napotkał on spory kłopot, jakim jest odejście reżysera. Nadchodzący prequel Ocean's 11 z Margot Robbie i Bradleyem Cooperem właśnie stracił swojego cenionego przez krytyków reżysera Lee Isaaca Chunga. Filmowiec oficjalnie wycofał się z pracy nad filmem wyprodukowanym przez Warner Bros. Oraz Lucky Chap. Lucky Chap, czyli wyluzowany, szczęśliwy kolo. W oświadczeniu rzecznika Warner Bros. Podano, że decyzja była wynikiem polubownego rozstania się z powodu różnic kreatywnych. Ale kasę trzeba wypłacić. Przedstawiciel zarówno Warner Bros. Jak i Lucky Chap dodał, że Lee Isaac Chung to wyjątkowy talent filmowy, którego wizja i współpraca była nieoceniona dla Warner Bros. I Lucky Chap na każdym etapie tej drogi. Nasze doświadczenie ze współpracy z nim tylko wzmocniło nasz entuzjazm do realizacji wspólnych projektów w przyszłości. Podaje akurat w tym momencie, domyślam się, Discussing a Film, który Movies Room pewnie tam gdzieś cytuje. A co wiemy o tym tak zwanym prequelu? Już wam mówię. Choć szczegóły fabuły prequelu Ocean's 11 wciąż pozostają w dużej mierze tajemnicą. Wiadomo, że jego scenariusz napisała Corey Salomon i opiera się na postaciach stworzonych przez George'a Claytona Jonesa oraz Jacka Goldena Russella. Margot Robbie ma nie tylko zagrać w filmie, ale także pełnić funkcję producentki, a u jej boku wystąpi Bradley Cooper. No, ostatnio ma trochę problemów zdrowotnych, że tak powiem, natury wysokiej, a właściwie wysokoprocentowej. Studio już poszukuje nowego reżysera, ponieważ Warner Bros. Zależy na szybkim rozpoczęciu produkcji w obliczu widma kolejnego możliwego wykupu korporacyjnego. No jak już wiemy, to w tym momencie się dzieje i ma się skończyć w okolicach 4. kwartału tego roku. Tak przynajmniej podają oficjalne dane. W 2023 roku producent Josie McNamara wypowiedział się na temat filmu, twierdząc, że choć nie może zbyt wiele zdradzić o fabule, to po prostu staramy się oddać sprawiedliwość tej franczyzie. Cieszę się, że widzowie będą mogli ją zobaczyć, gdy film będzie gotowy. Czyli wiemy, że nic nie wiemy. Czyli krótko mówiąc, pan Josie McNamara mówi, że mówi, ale co mówi? Oczywiście, że tak, to nie mówi. No, zdarza się. Zdarza się, to akurat nie jest nic nowego, że po prostu producenci biją pianę. Czasami tam rzeczywiście coś powiedzą, ale niekoniecznie muszą zbyt dużo nam powiedzieć. Tak wolą. No, jak chcą, tak mają. No, my nie będziemy tutaj narzekać. Już tutaj patrz, co piszecie. Mam nadzieję, że będzie lepsza od tej z Tomem Cruise'em. A dalej to się odnosi do Mumii. Wiesz co, z Tomem Cruise'em był ten problem, że on się tam bardzo wcinał. No, walił się wszędzie w proces produkcji. Bo tak, chciał być oprócz tego, że odpowiedzialny, powiedzmy współodpowiedzialny za reżyserię, to tak, miał ostatni tak zwany final cut, czyli jeżeli chodzi o montaż, jak ten film miał powstać, był odpowiedzialny, bo sam chciał i studio mu na to pozwoliło, za reklamę, za wiele rzeczy i po prostu on to zniszczył, bo on zbyt dużo chciał mieć kontrolę, a się na tym nie zna tak do końca, bo o ile rzeczywiście jest bardzo dobrym aktorem, świetnie zna się na, powiedzmy, wybrykach, wyczynach kaskaderskich i tak dalej, no to niekoniecznie tutaj rzeczywiście na wszystkim się zna, tak? No, Tom Cruise nie jest youtuberem, tak? On nie jest youtuberem, nie potrafi napisać scenariusza, zmontować, zrobić miniaturkę i to wszystko potem sprzedać. No nie, niekoniecznie. On jest po prostu tylko i wyłącznie gwiazdą Hollywood, a nie youtuber. Pięknie, naprawdę, ale żem sobie przesłodził, no niech tak będzie. Ciekawe, czy będzie Tyler Rake 3. Z tego, co pamiętam, miał być, wiesz, bo chyba to bracia Russo chyba robili, co? Jakoś tak, czy rzeczywiście, nie bracia Russo, jakiś kaskader.
ale on pracował z braćmi Russo. Pamiętam, że jedynka się obejrzała super, dlatego szybko z Hemsworthem nakręcili dwójkę i dwójka gorzej się obejrzała, ale cały czas było na tyle dobrze, bo to było na Netflixie, że Netflix powiedział, że chce trójkę. Jak tylko, Piotrze, będą informacje, to oczywiście będę dawał znać, ponieważ ta seria już w tym momencie bardzo mnie interesuje i obie recenzje są na kanale, także jak najbardziej będzie. O tej Jojko dopowiada, że tak, chyba jakiś serial mieli robić w tym uniwersum, więc wcale mi się nie zdziwił, gdyby się okazało, że tak, pewnie, że zrobią film, ale dodatkowo wezmą 2 czy 3 postacie i nakręcą tak zwany spin-off. Jak popatrzycie na to teraz, co się dzieje, to rzeczywiście mnóstwo rzeczy kręcą, robią i tak dalej, i tak dalej. A ja przypominam, że dzisiaj gadam o tym, co tam w Hollywoodzie, czyli co się dzieje w Hollywood, co się dzieje z filmami, serialami. Zaraz będziemy mówić o Gwiezdnych Wojnach, między innymi o Akolicie sezon 2, a także Star Wars Dawn of the Jedi. Więc jak lubisz takie materiały, bo my tutaj się widzimy co niedzielę o 20 czasu polskiego. Mówię polskiego, bo ja sam nadaję z Irlandii, a wiem, że też mamy i widzów i z Holandii, z Belgii, z Wielkiej Brytanii, Ameryki, a nawet z Kanady. Pozdrawiam Sebastiana i rodzinkę, więc pewnie, że tak, daj suba, obserwacje, czy co tam się daje na platformie, której jesteś, bo 63 widzów cały czas jest. Panie i panowie, dzisiaj idziemy na rekord, bijemy, bo w tym momencie oglądacie na Twitchu, na Twitterze, dziękuję bardzo, na YouTubie jest aż 52 osoby. Coś niesamowitego, coś pięknego, super, świetnie. A my lecimy dalej? Pewnie, że tak. Pieseł śpi, padnięta jest. Zrobiliśmy sobie spacer niedługi, taki tylko 7 kilometrów, ale rzeczywiście było chyba 3 czy 4 psiaki, no to masakra tak utrzymać takiego paździocha na, no co tu dużo mówić, na smyczy, no to rzeczywiście niekoniecznie to było fajne, no ale daliśmy radę, ona dała radę, ale się wymęczyła, rzeczywiście troszeczkę padnięta jest, ale to dobrze. Piesek się musi przejść, piesek musi się wybiegać, bo to jest rzeczy, które ja bardzo lubię, a ona tym bardziej, panie i panowie. Dobra, lecimy. Gwiezdne Wojny. I zaczniemy, panie i panowie, tak, jak najbardziej, od Dawn of the Jedi. Kolejny film Star Wars trafi do kosza? Co się dzieje z Dawn of the Jedi? Czyli popatrzmy, zaraz będziemy wiedzieli. Oczywiście to są wszystko materiały ze strony moviesroom.pl, które oni tam opracowali. Akurat ten materiał jest na podstawie czego? Jest jakaś informacja? Źródło Comic Book Movie, także możecie spokojnie sprawdzić, co się dzieje. Ja kurczę, chyba powinienem poprosić ich o jakieś tantiemy albo coś. Że mówię, skoro pokazuję wasze rzeczy, to wbijajcie i dawajcie kasior, kasa. Fani uniwersum Gwiezdnych Wojen otrzymali właśnie kolejny cios. Zgodnie z najnowszymi informacjami, wiele wskazuje bowiem, że planowany film Jamesa Mangolda, Dawn of the Jedi, jednak nie powstanie. No to się rzeczywiście popisali. No to rzeczywiście, patrzcie, Kathleen Kennedy odeszła z funkcji producentki, a rzeczywiście dalej się dzieje, źle się dzieje w państwie duńskim. Jak mawiał Witold Pyrkosz, zwany Duńczykiem. Nie tak dawno doszło do ważnych zmian na czele Lucasfilm, gdy z firmą pożegnała się krytykowana niemal ze wszystkich stron Kathleen Kennedy. Słuchajcie, ja chyba powinienem te artykuły przeczytać w całości, a nie tylko powiedzmy tam 1/3, żeby znać zaraz, bo dopiero co powiedziałem, a tutaj napisane jest, no, skruch, ogarnij się. Nie oznacza to jednak końca zmian. W ostatnich miesiącach docierały do nas informacje o wielu projektach z uniwersum Star Wars, które mają być w przygotowaniu, a dziś dowiedzieliśmy się, że jeden z nich może nie dojść do skutku. No niestety. Wygląda na to, że reżyser filmu Logan, no trzeba przyznać, że Logan to jest najlepsza z trylogii o Wolverinie, czyli James Mangold jednak nie będzie pracował w Gwiezdnym Uniwersum. Według nowych informacji jego film Dawn of the Jedi jest obecnie martwy w Lucasfilm. No to mnie akurat nie cieszy, bo miałem nadzieję, że coś się tutaj rzeczywiście fajnego ruszy. W kwietniu 23 Kathleen Kennedy pojawiła się na scenie podczas Star Wars Celebration i ogłosiła kilka nowych filmów, w tym historię o pierwszym Jedi przygotowaną przez Mangolda. Reżyser wyrażał umiarkowany entuzjazm wobec projektu, ale coraz bardziej przypomina to kolejny tytuł ogłoszony przez Kennedy, który ostatecznie nigdy nie powstanie. Jeff Snyder w programie The Hot Mic przekazał informację od źródła, które twierdzi, że film jest martwy. Nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością, ale nie brzmi to dobrze. Myślę, że Mangold skupia się teraz na nowym filmie o napadzie z Timothy Chalametem, a potem prawdopodobnie zajmie się Swamp Thing. No więc rzeczywiście dobra informacja dla fanów komiksu, bo Swamp Thing powstanie, no ale niekoniecznie dla fanów gwiezdnowojennych.
A co wiemy o Gwiezdnych Wojnach póki co? Szczegóły fabuły Star Wars Starfighter, to ten najnowszy film z uniwersum, nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że samodzielny film będzie osadzony mniej więcej 5 lat po wydarzeniach z 2019 roku przedstawionych w Skywalker Odrodzenie, który był ostatnim tytułem franczyzy wyświetlonym w kinach. Obsadę Star Wars Starfighter uzupełniają Matt Smith, no dla wszystkich fanów doktora Who, nie trzeba go przedstawiać, Mia Goth, Arona Peer lubię, po tym filmie na Netflixie bardzo go lubię, Simon Bird, James Westman, Daniel Inks oraz Amy Adams. Scenariusz do filmu napisał Jonathan Tropper, a Levy rozwijał projekt od 2022 roku. Producentami są Sean Levy oraz Kathleen Kennedy. Wcześniej, podczas Star Wars Celebration w Tokio, Ryan Gosling chwalił film, rozpalając ekscytację fanów. Prawda jest taka, że ten scenariusz jest po prostu świetny. Ma wspaniałą historię z doskonałymi i oryginalnymi postaciami, jest w nim mnóstwo serca i przygody i naprawdę nie ma lepszego filmowca do tej konkretnej historii niż Sean, domyślę, Levy. No okej. Fajnie, że coś wiemy na temat Starfighter, ale to pamiętacie, płakaliśmy, no ja byłem też jednym z tych orędowników tej zmiany, bo jakiś czas temu Kathleen Kennedy powiedziała, tak, to już jest koniec, zrobiliśmy Skywalkera Odrodzenie i w tym momencie to już jest koniec sagi Skywalkerów. Już nie będziemy się w tym grzebać, to jest wielkie uniwersum, ogromny wszechświat, mamy filmy, seriale, animacje, mamy komiksy, gry wideo, książki, mangi i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj coś ciekawego, nowego wymyślić. A oni ciągle, cały czas wokół tych Skywalkerów się poruszają. Ja nie bardzo wiem, czy rzeczywiście nie ma na świecie dobrych, ciekawych scenarzystów, pisarzy. Nie masz pomysłu? Zrób to, co z Batmanem. Tam wzięli komiks Long Halloween, tak? I ekranizujemy go. Weźcie jakąś książkę, jakąś miniserię gwiezdnowojenną i zróbcie to i pokażcie, bo tam na pewno jest coś innego. No a tutaj okazuje się, że nie i nie, zaraz będzie o akolicie. Ileż można grzebać się w tym samym po prostu bagnie. No ja bym chciał coś innego, ja bym chciał inne rzeczy popatrzeć, inne chciałbym rzeczy zobaczyć. Może byłoby coś fajnego, coś ciekawszego, a tak to jest po prostu, jak to śpiewał kiedyś Borysewicz Kukis, bo tutaj jest jak jest. Jurek Piechota pisze, teraz będzie pewnie czystka po niektórych projektach Kennedy, wiadomo czy się opłaca to zrobić, czy nie. No oczywiście, że tak, wiesz, no bo oni muszą popatrzeć rzeczywiście, jaki był odbiór. Na pewno teraz punktem przełomowym będzie film Mandalorian i Grogu, bo oni muszą sprawdzić, czy rzeczywiście ta historia jest fajna. Według mnie, ja osobiście wolałbym, gdyby ta projekcja, ten film był kolejnym sezonem serialu i to wszystko, i kończymy. Bo tak naprawdę, jeżeli popatrzycie, ostatni sezon już nie był super. Dostaliśmy The Book of Boba Fett, który tak naprawdę w połowie był kolejnymi odcinkami przygody Mandalorianina. I no rzeczywiście nie i jeszcze raz nie. To nie jest to, co właśnie decydenci kasy liczą. Tak, tylko i wyłącznie to, co właśnie wypowiedzieliście mi dawno temu, że włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać. I to tylko i wyłącznie. Jeżeli popatrzycie, ja to mówiłem wielokrotnie, i jeszcze to podtrzymam oczywiście tym razem, że gdyby dzisiaj właśnie tacy twórcy jak De Palma, Polański, Scorsese, Woody Allen i tak dalej, Oliver Stone zaczynali dzisiaj karierę, to by tej kariery nie zrobili, bo by im po pierwszym filmie powiedzieli, słuchaj, twój film nie zarobił X, Y, Z, a miał tak zarobić, bo popatrzmy, w Excelu tak się miało stać, ponieważ ten dostał tyle kasy, produkcja i tak dalej, więc do widzenia, dziękuję bardzo. Nie mieliby szansy rozwijać swojej wizji artystycznej. A tutaj raz na jakiś czas nam wyskoczy fajny reżyser, to od razu go biorą do Marvela, do Disneya, rób. No niekoniecznie jestem tym wszystkim bardzo zaintrygowany, naprawdę. Fajnie będzie usłyszeć Team Song z Mando w kinie. No oczywiście, że tak, wiesz, na dużym ekranie to jest zawsze rewelacja, no ale wiecie, my na przykład z Wiktorem wybieramy się, co prawda nie w świecie gwiezdnowojennym, ale też z Ryanem Goslingiem wybieramy się w przyszłym tygodniu na projekt Hail Mary, także będzie fajnie. Jurek pisze, wziąć materiał z komiksów, książek, które może się sprzedadzą, czy nie, versus sprawdzony tasiemiec o Skywalkerach, producenci wolą to, co się sprzedaje, a nie na niepewny produkt. Oczywiście, że tak, dlatego tyle mamy tych wszystkich kontynuacji, wiesz, Szybcy i Wściekli 997, Mission Impossible 2516 i tak dalej, kolejny Jason, kolejny Halloween, dokładnie wiesz, o co chodzi, bo to się sprawdza, tak, to jest kasa, to jest łatwiej powiedzieć, proszę bardzo, mamy kolejnego Jamesa Bonda, ludzie, patrz, idziemy na kolejnego Jamesa Bonda, no to fajnie, w porządku, niż wziąć jakąś produkcję i stwierdzić, o proszę bardzo, będziemy
jakąś produkcję z X, Y, Z próbowali wyprodukować. No niekoniecznie to może być świetna sprawa. Ale lecimy dalej, bo Gwiezdnowojennie się nie kończy. Bo jeszcze o Akolicie, o drugim sezonie serialu Akolita, panie i panowie. A właściwie o tym, że no nie będzie go. Akolita nie doczekała się tego. Drugi sezon miał przedstawić złego Jodę. Źle się czuje w roli tej. Chciałoby się rzec. Choć Akolita nie doczeka się kontynuacji, jego twórczyni zdradziła, jak potoczyłaby się historia w drugim sezonie. No czy powiedzmy, jakieś tam będziemy mieć zamknięcie całej historii, fabuły. W centrum wydarzeń miał znaleźć się sam Joda i to w znacznie mniej krystalicznym wydaniu. Proszę bardzo, Joda to jest zła postać, co? Może i tak. Akolita zakończyła swoją historię na pierwszym sezonie, pozostawiając widzów z wieloma pytaniami. Jednym z najciekawszych wątków była krótka scena epizodyczna, nie cameo, niekoniecznie, Jody, która pojawiła się pod koniec finału, gdy mistrzyni Jedi Vernestra Roth udała się do niego po radę. Showrunnerka produkcji, piękna nazwa, showrunnerka, bo nie prowadząca produkcję, Leslie Halland, ujawniła, że ewentualny drugi sezon miał znacząco rozwinąć tę relację i pokazać zupełnie nowe oblicze legendarnego mistrza Jedi. Proszę, to byłoby coś bardzo interesującego. W rozmowie w programie The George Lucas Talk Show Halland przyznała wprost, że Joda miał odegrać znaczącą rolę w tuszowaniu kontrowersyjnych działań zakonu Jedi. Według jej koncepcji wspierałby Vernestrę w zrzucaniu winy na Sola za serię tragicznych wydarzeń, w tym śmierci kilku Jedi oraz w przedstawieniu go jako działającego poza kontrolą Rady. Celem takich działań miałoby być ochronienie zakonu przed dochodzeniem ze strony Senatu Galaktycznego i ukrycie niewygodnej prawdy dotyczącej byłego ucznia Vernestry, Quimera, czyli krótko mówiąc, bawimy się w politykę. Headland podkreśliła, że Joda już wcześniej podejmował moralnie dwuznaczne decyzje, co jej zdaniem znajduje potwierdzenie w animowanym serialu Gwiezdne Wojny – Wojny Klonów. Choć dla wielu fanów Joda pozostaje symbolem mądrości i duchowej rozwagi, historia uniwersum Star Wars pokazuje, że nawet on nie był wolny od błędów. Decyzja o przyjęciu armii klonów bez dogłębnego śledztwa czy sposób potraktowania Ashoki Tano, oskarżonej niesłusznie o zamach, to przykład, które do dziś budzą dyskusje wśród fanów. Właśnie te wątpliwości miały stać się punktem wyjścia do pokazania bardziej złożonego, mniej jednoznacznego Jody w drugim sezonie Akolity. Nie chodziło o przejście na ciemną stronę mocy w kluczowym sensie, lecz o ukazanie, że nawet najwięksi mistrzowie potrafią podejmować decyzje balansujące na granicy etyki. No chyba tutaj rzeczywiście nie trzeba nikogo przekonywać, że cała ta Rada Jedi i tak dalej, no oni byli uwikłani w politykę, no i to się rzeczywiście tak musiało zadziać. I fajnie, że w pewien sposób nam mieli pokazać też rzeczywiście te wszystkie, niekoniecznie miłe sprawy, no ale co ja poradzę. Nie było, no bo jak się robi taki serial jak Akolita, który jest słaby albo bardzo słaby momentami, no to co tu dużo mówić, panie i panowie. Nie pomoże nawet nie wiadomo co, choćby człowiek chciał. Tego Jody fani by nie wybaczyli. Wiesz co, podobnie było na przykład, jeżeli w scenie, i uwaga, będę zdradzał sceny z filmu sprzed wielu, wielu lat, czyli kiedy Darth Vader mówi Luke'owi, że to on jest jego ojcem. No i George Lucas, panie i panowie, zasięgnął porady psychologa dziecięcego, który powiedział, że dzieci w wieku bodajże 13 i mniej nie uwierzą w to, co właśnie powiedział Darth Vader. Dlatego on dodał później w scenie, że Joda mówi tak, jak najbardziej to się działo z tym ojcem, to była już dokrętka w pewien sposób. Bo nawet sam James Earl Jones powiedział się, że też głos Dartha Vadera powiedział, że też w to wszystko nie mógł uwierzyć. Więc rzeczywiście tutaj mogłoby być podobnie, wiesz, też z Akolitą wiele zarzucaliśmy, bo sam przecież recenzowałem ten serial, że jest on słaby momentami i bardzo dużo jest bzdur. A gdyby pewnie pogadać z Wiktorem, dawniej z KFK Studio, no to on by wam jeszcze więcej powiedział, bo on nie jest fanem Gwiezdnych Wojen, on jest faniakiem, maniakiem, fanatykiem. Patrzcie, mi się już normalnie plącze język, zaraz herbatę łyknę. I rzeczywiście, bo pamiętam, kiedyś nawet robiliśmy live o Gwiezdnych Wojnach na kanale i to ponad 4 godziny było gadania i jeszcze tematu nawet w 10% nie wyczerpaliśmy. Więc tu się zgodzę jak najbardziej. Po prostu fani byliby, delikatnie mówiąc, oburzeni. W Akolicie na siłę do 3. odcinka wytrzymałem i odłożyłem łyżkę. Czyli można byłoby powiedzieć, no zdarza się, no tak to rzeczywiście jest, że są seriale złe, lepsze, gorsze, ciekawsze, różnie to może bywać, panie i panowie.
A ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie, jak najbardziej. Także jeżeli lubicie takie materiały, pogadać, bo wiecie, na kanale głównym widzimy się raz w niedzielę, ale na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra, na którym w tym momencie jest, już wam, panie i panowie, mówię, 8 osób. Tam się widzimy aż 3 razy, bo w piątki oglądamy filmy. W tym momencie widzowie zdecydowali, żeby w najbliższy piątek obejrzeć jakąś produkcję z Jimem Carreyem, więc możecie głosować na tamtym kanale. Są 4 propozycje. Jest Maska, jest 23, numer 23, jest chyba jeszcze Kłamca i jest chyba jeszcze Truman Show, mi się wydaje. Albo Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Musicie zobaczyć, sprawdzić. Głosowanie trwa do czwartku. Potem w sobotę sobie gramy w gry wideo. W tym momencie będziemy kończyć Resident Evil 6, czyli to została nam jeszcze historia Chrisa do ogrania. No a w niedzielę gadamy o tym, co tam w Hormudzie, co tam rzeczywiście ludki w Hollywood, w Łodzi i w innym Kuala Lumpur nam ugotowały. Już tutaj patrzę. Siema, mam idealną serię na kultowe horrory, seria Robert the Doll, które są jak drogi bez powrotu, następnie na Netflix. Cześć Szyszek, słuchaj, sytuacja jest taka, że w tym momencie w kultowych horrorach, bo to wy wybieracie, co tam będzie omawiane, w tym momencie omawiam filmy na podstawie twórczości Stephena Kinga. Więc rzeczywiście tego jeszcze troszeczkę jest, aż słuchaj, sekundkę już ci powiem, bo ostatnio wjechało Maximum Overdrive, tam miała być inna produkcja, ale no niestety nie znalazłem jej nigdzie na VOD, ani w Polsce przy użyciu VPN-u, ani w Irlandii, więc no miałem delikatnie mówiąc zagwozdkę. Już tutaj musi podświetlić, już wam powiem, co będzie w najbliższą środę. Co było, co tutaj będzie. Patrzę już tutaj, gdzie to jest. Dobrze, teraz miało być Golden Tales, ale nie poszło, bo niestety nie. Mają być opowieści z ciemnej strony, potem jest Cmentarna Szychta, później Mizery, oni czasami wracają, czasami oni wracają, czyli druga część, jeszcze potem trzecia część, Sometimes They Come Back for More. Więc tak to jest. Więc jak to się skończy? Słuchaj Szyszek, jak to się skończy, to ja i tak zawsze mówię, ok, za tydzień na przykład kończymy daną serię, jakie macie propozycje? No i wtedy te propozycje są wrzucone pod głosowanie i ta, która ma najwięcej, zostaje odpalona, także nie ma problemu. A mówię ci, co prawda Robert the Doll, tego jeszcze nie omawiałem, ale było mnóstwo, począwszy od Dzieci Kukurydzy, Koszmaru z ulicy Wiązów, Halloween, przez twórczość Dario Argento, takie też rzeczywiście były fajne rzeczy. Więc nie ma problemu, bardzo chętnie. Chociaż są takie produkcje, których nie omówię. A skoro, słuchaj, powiedziałeś o Robert the Doll, do kultowych horrorów, panie i panowie, no pora pogadać, kilka słów rzucić na temat właśnie horrorów. Muszę tylko wszystko to sobie ładnie ogarnąć, bo no, horrory to też jest bardzo ważna rzecz. Na tym kanale. Dzień dobry, ktoś się tutaj przebudził? Nie, śpi sobie dalej, tutaj mnie zostaw z tą łapą, żebym mógł tutaj do widzów jakoś gadać, bo słuchaj Frank, jest 40 osób, oni są głodni wiedzy horrorowej, straszokowej i tak dalej, bo rzeczywiście to jest ważna sprawa. Słuchajcie, zaczniemy od, no to naprawdę od ważnego tematu. Egzorcysta Mike'a Flanagana. Tutaj się rzeczywiście dużo dzieje, rzeczywiście są fajne informacje i mam nadzieję, że będzie i tym razem podobnie, bo obsada Egzorcysty powiększyła się właśnie o 11 nazwisk. Są stali współpracownicy Flanagana. Ale zanim o tym, bo to akurat sobie popatrzyłem, to pomówimy o nowej gwieździe. Tak, ona będzie za chwilę omawiana również, ale nowa gwiazda w obsadzie Egzorcysty obejmie rolę antagonisty, czyli złola. Jakby nie mówić. A przecież złolem, no domyślamy się, że w Egzorcycie powinien być Devil. No, zobaczymy jak to będzie. Egzorcysta zyskał właśnie nową gwiazdę. Aktora kojarzyć możecie m.in. z Johna Wicka czy Nocnego Stróża, a także z Spawna, m.in. Panie i Panowie, oraz takiego filmu jak Krytyczna Decyzja, jeżeli pamięć mnie nie myli. Nowy Egzorcysta jest zdecydowanie jednym z najbardziej gorących projektów Fabryki Snów. Za kamerą stanąć ma Mike Flanagan, znany m.in. z takich produkcji jak Nawiedzony dom na wzgórzu, Doktor Sen. Doktor Sen już omówiony, całkiem przyjemna lektura, czy Zagłada domu Asherów. Warto dodać, że Flanagan także napisał scenariusz do filmu. Produkcja powstaje dla studia Universal Pictures we współpracy z Blumhouse Production oraz Atomic Monster. Przypomnę, Atomic Monster jest to wytwórnia, studio właściwie Jamesa Wana. Kojarzycie ten facet od Obecności, Zakonnicy, Piły i tak dalej, a Blumhouse Production, no to Jason Blumhouse, chyba najbardziej znana seria w jego dorobku to jest Paranormal Activity. Oni jakiś czas temu połączyli siły i teraz razem tworzą horrorowe super studio. A jej premiera
i w kinach planowana jest obecnie na 12 marca 27, no czyli niemalże za rok. Nowy Egzorcysta nie będzie bezpośrednią kontynuacją filmu Egzorcysta Wyznawca z 2023 roku, ale zupełnie nową historią osadzoną w tym samym uniwersum. Na chwilę obecną, bo nie na chwilę nieobecną, jakiekolwiek szczegóły dotyczące fabuły filmu są trzymane w ścisłej tajemnicy. No to akurat jest bardzo logiczne. Pojawiły się jednak plotki, że akcja skupić się ma na młodej detektyw z małego miasteczka, która podejmuje się sprawy powiązanej z niewyobrażalną ciemnością. Czyli ktoś po prostu nie zapłaci za prąd. Mike Flanagan do swojego... Świetne dzisiaj żarty, co? Naprawdę, dziękuję bardzo. Już sam sobie przyznaję nagrodę imienia Karola Strasburgera dla najbardziej drętwego suchara. Mike Flanagan do swojego najnowszego projektu zabrał naprawdę ciekawe nazwiska. Główną rolę objęła Scarlett Johansson, a u jej boku pojawią się Jacobi Jubb, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor, Sasha Cole oraz Lawrence Fishburne. Dziś dowiedzieliśmy się, kto wystąpi jeszcze w tym filmie. Oczywiście nie dziś, bo tutaj są artykuły zebrane z całego tygodnia, ale wiecie, o co chodzi. Według doniesień zagranicznych mediów John Leguizamo dołączył właśnie do obsady nadchodzącego Egzorcysty, aktora można kojarzyć z takich produkcji jak Dzika Noc, Nocny Stróż, John Wick czy Święci z Nowego Jorku. Na chwilę obecną nie ujawniono konkretnie jego roli, ale ma być to antagonista filmu. Warto również dodać, że zdjęcia do Nowego Egzorcysty, właśnie się rozpoczęły. Proszę bardzo. O czym opowiadał? No, oczywiście wiem, że stali widzowie tego kanału wiedzą, bo Egzorcysta był omawiany w cyklu Kultowe Horrory, ale tylko i wyłącznie przypomnę. Egzorcysta z 1973 roku opowiada o 12-letniej Regan, córce aktorki, która zaczyna zachowywać się w sposób coraz bardziej przerażający i niewytłumaczalny. Gdy lekarze nie potrafią jej pomóc, matka zwraca się do kościoła. Dwaj księża, Damien Karras i Lancaster Merrin, dochodzą do wniosku, że dziewczyna została opętana przez demona i podejmują próbę przeprowadzenia niebezpiecznego rytuału na niej. No i rzeczywiście tutaj się bardzo dużo rzeczy dzieje. Ja przypomnę, że mówiłem w ciekawostkach, no tam były jaja dość konkretne, bo jako właśnie jednym chwyt marketingowy uznano właśnie, że tam kilka osób zmarło w trakcie produkcji i później, że reżyser tę scenę, żeby było widać wyziewy z ust i że tak jest zimno, to wszystko było kręcone w chłodni i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo mocarnie tam było, no ale super, czekam, bo Egzorcysta potrafi rozczarować, a potrafi dowieść, ale też właśnie jeżeli chodzi o Flanagana, on raczej dowozi, więc mam nadzieję, że tak samo będzie. Zaraz poczytam, co tutaj piszecie, bo widzę, że się rozpisaliście się. Bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. To rzeczywiście jest zasna sprawa, ale jak to będzie dalej? Bo tak, ten artykuł, który wam udostępniłem wcześniej, dołączyło aż 11 nazwisk. Nie wszyscy to aktorzy, ale zobaczcie, o co chodzi. No, nie będę tutaj mówił, bo rzeczywiście dopiero co było o Johnie Leguizamo, a teraz kogo jeszcze zobaczymy w Egzorcyście? Portal Deadline poinformował, że Mike Flanagan zdecydował się zatrudnić aż 11 nowych aktorów. Co ciekawe, są to stali współpracownicy reżysera. Mogliśmy ich oglądać m.in. w Nawiedzonym Dworze w Bly, Nawiedzonym Domu na Wzgórzu, Zagładzie Domu Asherów, Nocnej Mszy czy Życiu Chucka. Ale o kogo dokładnie chodzi? Już wam mówię. Obsadę powiększyli właśnie Raoul Coley, Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biddle, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak oraz Carla Gugino, jak to woli. A co wiadomo na ten temat? No to akurat wam już rzeczywiście mówiłem, kiedy produkcja ruszy, kiedy jest spodziewana premiera, kto rzeczywiście za to się zabierze. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiemy też oczywiście, że wcześniej dołączyli już Scarlett Johansson, Diane Lane, Chiwetel i tak dalej, i tak dalej. No super, to jest dobrze, bo jeżeli mamy twórcę, to jest bardzo powszechne, bo jeżeli zobaczycie na przykład kilka filmów pod rząd Richarda Donnera na przykład, kilka filmów pod rząd Martina Scorsese czy Chrisa Nolana, to bardzo często nazwiska się, nie wszystkie, ale wielu powtarza. Nieraz jest tak, że kurczę, ja kojarzę tego faceta, ja kojarzę tą kobitkę. Drugoplanowa rola, ale jakże istotna. I to jest świetnie, bo on w tym momencie, można powiedzieć, no on czuje chemię, on czuje pewność i studio mu dało wolną rękę. Tak, zaraz tutaj powie, że wolną rękę to mają może szachiści, no ale tak to rzeczywiście jakoś jest, że kiedy studio wierzy w reżysera, on też jak najbardziej
wierzy w to, że pies przestanie się tutaj gramolić i normalnie mikrofon będzie stał spokojnie na statywie, no co śpi paździochu jeden, no to jest rzeczywiście coś fajnego, coś pięknego. Już tutaj patrzę, co tutaj pisaliście. Ja mam lepszą serię. Tak, rzeczywiście tych produkcji jest bardzo dobrze. Hell House, pewnie, że tak. A propos Robert Doll, pojawia się lalka podobno bardzo do Blade'a z Puppet Master, który strzela karabinami na kapiszony. No tak, rzeczywiście tam w Władcy Lalek, tak, The Puppet Master, też omawiane wszystkie produkcje, tam było ich chyba z 15. No było bardzo ciekawie. Było źle albo bardzo źle. Pazuzu, wiecznie żywy. Wiesz co, ja żałuję tak naprawdę, jeżeli chodzi o Egzorcystę, trzeciej części, która była nakręcona, bo ja widziałem dwie wersje. Ta, która była nakręcona jako film osobny, bo to miał być film osobny, całkowicie niezwiązany z serią Egzorcysta, ale później akurat studio stwierdziło, że przydałoby się tam jakieś prawa, wygasały czy coś. Ja o tym mówię wszystkim w odcinku z ciekawostkami do całej serii Egzorcysta, no i wrzucili te wątki, które były po prostu rozmyły ten film kompletnie i były beznadziejne. I tak samo później mieliśmy Egzorcystę, ten film z Izabelą Skorupką, gdzie tam powiedzmy nakręcono film, po czym nie dogadał się producent chyba z reżyserem, wywalono ekipę i nakręcono na nowo. No i rzeczywiście ten ze Skorupką już nie był tak dobry jak poprzednia wersja, no ale pewnie, że tak, Pazuzu, no to jest oczywiście ten Złol, on tam się pojawia między innymi w drugiej części, a w drugiej części już starsza Reagan i chyba, jeżeli pamięć mnie nie myli, tam nawet występował właśnie wspomniany wcześniej Darth Vader głosowo, czyli James Earl Jones. Egzorcysta od Flanagana pisze Adalet, myślę, że będzie dobry i czekam na ten film. Wiesz co, ja też mi się wydaje, że ta produkcja może być ciekawa, może być interesująca, bo co jak co, ale Flanagan raczej dowozi, wiesz, aż nawet sprawdzę, czy mamy coś więcej na ten temat informacji. Zobaczę na IMDb, czy coś się dzieje, bo akurat jeżeli tak, no to tam będzie, no niekoniecznie na filmie musi być napisane, ale jeżeli chodzi no co mnie tutaj odpychasz? Śpi sobie, leż sobie pies, relaksuj się. Tutaj patrzę, leż on jest zapracowana bestia. Tak, Egzorcysta, bo też pracuje nad Carrie, panie i panowie, nad adaptacją Carrie. Zobaczymy, już tutaj patrzę, czekaj, ja nawet wam udostępnię i zobaczymy, co się dzieje. Proszę bardzo, Egzorcysta, udostępnić i już wam pokazuję, panie i panowie. Egzorcysta, oczywiście nie ma jeszcze fabuły, jest tylko pokazane, co wiemy. William Peter Blatty, no to jest oczywiście twórca Egzorcysty, żeby było zabawnie w ogóle. Groucho Marx, tak, ten z braci Marx przyczynił się do tego, że on w ogóle napisał tę książkę, ponieważ brał udział w takim teleturnieju You Bet Your Life, no tak powiedzmy miliard w rozumie, czy innego rodzaju wabank, gdzie odpowiadał na pytania, no i wygrał tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów, no i Groucho mówi, co z tym zrobisz? On mówi, teraz zrobię to, co chciałem zrobić od dawien dawna, siądę i napiszę książkę. No i wziął i napisał Egzorcystę. Ale popatrzmy, Scarlett Johansson, o tym oczywiście mówiliśmy, Hamish Linklater, przepraszam, tutaj te wszystkie osoby, Diane Lane, o których mówiliśmy, że wystąpią, Chiwetel Ejiofor, Lawrence Fishburne, John Leguizamo, kogo tu mamy, Jacob Lupi, no proszę bardzo, tutaj rzeczywiście się coś dzieje, Robert Longstreet, Matt Bill. Czy mamy coś w ciekawostkach, może jakieś informacje są już? Trivia, jest trivia, zaraz tutaj będę patrzył, czy coś jest sensownego, czy mamy informacje o budżecie? Nie ma. Czy jest coś, gdzie będzie kręcone? Nie, na razie tylko i wyłącznie kto za to odpowiada, ale już patrzymy, co tam w ciekawostkach mówią. Tylko jedna. Słuchajcie, i bezczelnie wezmę i przetłumaczę to przy użyciu Google Translator, żeby rzeczywiście mógł to szybko przetłumaczyć. Przyszłość nowej trylogii Egzorcysty studia Blumhouse szybko zmieniła się po fatalnym przyjęciu filmu Davida Gordona Greena Egzorcysta Wyznawca. Po tym jak David Gordon Green zrezygnował z pracy nad planowaną na 25 rok kontynuacją Egzorcysta Oszust, taki pewnie tytuł jest roboczym, studio Blumhouse szybko rozpoczęło poszukiwanie nowego reżysera z nadzieją na kontynuację niedokończonej trylogii. Ostatecznie Mike Flanagan został zaangażowany w negocjacje dotyczące wyreżyserowania nowego filmu Egzorcysta, niezależnego od Egzorcysty Wyznawcy. Film jest opisywany jako zupełnie nowa historia osadzona w uniwersum Egzorcysty. Okej. Czyli wiecie mniej więcej o co chodzi, jak to będzie rzeczywiście, jak to będzie jedzone. No jestem ciekaw, tak, jestem jak najbardziej ciekaw, bo mamy kilku twórców, przynajmniej ja osobiście mam kilku twórców, których kiedy już są ich produkcje, to ja idę na nie do kina w ciemno, że nie ma problemu jak najbardziej, że to może być jak najbardziej coś interesującego. Czekam na Egzorcystę od Flanagana. Dobra wiadomość, że pomija Egzorcystę Wyznawca. No to właśnie dokładnie to, co dopiero teraz było tutaj mówione, wiesz? Więc to może być jak najbardziej zacna produkcja. Zobaczymy, bo też widzę, że on pracuje i już jest postprodukcja, jeżeli chodzi o serial Carrie.
no to też rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze i widzę, że w tym serialu występują, to 8-odcinkowy, występuje Matthew Lillard, Amber Midhunter, o, kobitka z Predatora, tak? Więc jak najbardziej, no super. A czy znamy datę, kiedy będzie już film dostępny, serial będzie dostępny? Słuchajcie, też wam pokażę, żebyście wiedzieli, że tutaj grzebię w internecie, a nie po prostu jakieś głupoty gadam, bo to wszystko, co ja mówię, to ma gdzieś tam swoje podłączenie. 2026. Już patrzymy, czy mamy jakieś więcej informacji. Nie, jest tylko data, ale nie ma kurczę roku. Znaczy jest rok, ale nie ma daty konkretnej. A to jest, no to już jest dokładnie, jeżeli chodzi o... No nie, niestety nie ma. I widzę, że raczej wszędzie będzie po prostu jako Carry i to wszystko. A na czym to będzie dostępne? Już patrzymy, które production companies, Amazon MGM. Ok, czyli wygląda na to, że będzie on dostępny na Amazonie Prime Video. No bo skoro oni to produkują, to jak najbardziej, tym bardziej, że tu jest jako dystrybutor Amazon Prime Video i FX Network. No więc zobaczymy. Ok, czyli mamy tutaj fajnie. A czy jest jakiś opis fabuły, coś wiemy? Chyba rzeczywiście nie wiemy nic. Już patrzę, Girl will still gain a power build, didn't hurt your bloody. Okej, no czyli po prostu to, co dowiedzieliśmy się w filmie. Także nic innego. Matthew Lillard, principal, nauczyciela będzie grał dyrektora, proszę bardzo. No ale tutaj Margaret White, czyli matka, a tutaj Summer H. Howell gra Carrie White. No i w porządku. Sue Snell, no czyli wszystkie te postacie, które znamy, które kojarzymy, które ogarniamy. Carrie to jak z ekranizacjami Mgły Kinga. Za dużo tego, bardzo dużo. No, niedługo będzie kolejna ekranizacja Kinga, więc będzie dużo. Film zapowiada się ciekawie. Film bardzo, bardzo. Nie masz obrazu, mam czarne tło. Nie wiem, czy tylko ja. U mnie jest git. U mnie też tutaj widzę sobie, mam podgląd na transmisję na YouTubie i jest, wydaje mi się, w porządeczku. O, proszę bardzo, sekundkę, tylko boty wjechały, więc trzeba je zablokować, bo akurat tego nie potrzebujemy. Żadnych botów to akurat było chyba na Twitchu. Zablokuj, pewnie, że tak. Mgłę nową też robi chyba Flanagan. Wiesz, tutaj nie ma żadnych informacji na IMDb, więc ciężko mi powiedzieć. A tak patrząc właśnie, co tutaj ostatnim filmem jest Życie Chucka, więc chyba rzeczywiście niekoniecznie coś się dzieje, chyba że tam gdzieś tam zapowiedziano, ale to może być. Jest ok, z głosem i obrazem, podaje Jurek, więc słuchaj Dealer Pro, odśwież sobie, wiesz, nawet ostatnio oglądałem meczyki i tam też były jaja, więc po prostu panowie mówili, odśwież się, bo YouTube co chwilę tam wrzuca, coś zmienia, więc możliwe, że to jest po prostu jakiś tam problem z YouTube'em, a niekoniecznie ze mną. Słuchajcie, fajnie, jest bardzo dobrze, bo cały czas jesteście, słuchacie, oglądacie, to mnie cieszy, więc przypomnę po raz ostatni, tak, dajcie suba, dajcie obserwację, dajcie serduszko, to sprawi, że właśnie, słuchajcie, bo wiadomo, nie będę nikogo kupował, nie zarobię na tym milionów, ale to sprawi, że kanał będzie rósł i może za 20 lat miliony zarobię. Kto wie, może będzie jakoś tak to się działo. Dobrze, to mogę wyłączyć tego Flanagana, bo rzeczywiście nie ma po co sobie patrzeć, skoro już wszystko powiedzieliśmy. A oczywiście, że tak, jak najbardziej, bo tak to rzeczywiście bardzo było. Słuchajcie, powiem w ten sposób. Na kanale głównym na YouTubie było już was ponad 500. Nie macie pojęcia, jak bardzo raduje to moje serduszko. To jest rzeczywiście coś pięknego. Ja wam przypomnę, pewnie, że tak, po raz ostatni, tym razem o innej rzeczy, o tym, że trwa głosowanie, panie i panowie, na NAI 2025. Już wam tutaj wrzucam link, wybierz NAI 2025, proszę bardzo. O co chodzi z tym? Już wam tutaj mówię. Proszę bardzo, nie Star Wars, tam Star Wars mi się wkleja. Muszę wkleić link, proszę bardzo, link do tego. Tutaj ciach, pach, prach i jest i poszło. Macie tutaj w tym momencie, możecie sobie spokojnie na to kliknąć. Co roku, już od 14 lat, jakoś tak, widzowie kanału Martinowe Recenzje wybierają najlepsze i najgorsze produkcje. Bodajże rok albo 2 lata temu daliście im nazwy, że najlepsze dostają Złotego Marcina, najgorsze brązowego. No wiadomo, brązowy jako coś śmierdzącego. No i w tym roku, jak najbardziej, w tym roku, panie i panowie, było 8 kategorii. Najlepszy i najgorszy film, najlepszy i najgorszy serial, najgorsza i najlepsza rola żeńska i najgorsza i najlepsza rola męska. Nie ma żadnego podziału na polskie, zagraniczne, pierwszoplanowe, drugoplanowe. Nie, jak najbardziej nie. Ostatnia szansa, panie i panowie, bo w przyszłym tygodniu
rozwiązuję ankietę. Dzisiaj jest ostatni dzień, żeby to ogarnąć, bo o północy zamykam ankietę i to wszystko. Tyle ją widzieli i przez kolejny rok już nie będziecie mieli szansy zagłosować. A przypomnę, że jest taka osoba jedna, która się pyta, a kto wybierał te filmy, kto je nominował, kto głosował? I ja zawsze odpowiadam, stary, wejdź na kanał, kiedy widzowie nominują produkcję, wejdź na kanał, kiedy wybierają i proszę bardzo zgłoś. Nie chcesz, załóżmy, żeby Patryk Wega dostał nagrodę, tylko żeby dostał, załóżmy, przykładowo Juliusz Machulski, udostępnij znajomym. Pewnie, że tak. Weź to i wyślij znajomym na WhatsAppie, na Messengerze, na Instagramie, gdziekolwiek. Niech zagłosują. Powiedz, chłopaki, dziewczyny, wejdźcie i zagłosujcie na tego, a nie tego. No to będzie. I także w przyszłym tygodniu długa noc, bo w przyszłym tygodniu będą aż 2 live'y, bo po pierwsze będzie nasz cotygodniowy live, kiedy sobie to gadamy, a o chyba 2 albo o 3 w nocy będziemy na żywo komentowali Oscary. Panie i panowie, będą Oscary, więc się będzie działo. Ty nie linkuj, tylko rozwiązuj tę ankietę. No właśnie, mówię, za tydzień już będzie jak najbardziej ogłoszone, także trzeba będzie, więc znikną te wszystkie posty, które już tam chyba Jojko pisał, że one już nawet z lodówki, a może Sasik z lodówki wychodzą. Tak, bo codziennie podbijałem, żeby to rzeczywiście się zadziało. Wiecie, mnóstwo jest tych mediów społecznościowych, Facebooki, Instagramy różnego rodzaju, Threads, Blue Sky i tak dalej, LinkedIn. Także no, nawet dzisiaj jestem na wielu platformach. Jestem dzisiaj na Kiku, na Facebooku, na LinkedIn, na YouTubie, na Twitchu oraz na Twitterze. Wyjątkowo nie jesteśmy na Instagramie, ale zawsze jesteśmy. Gdzie będzie transmisja Oscarów. Transmisja Oscarów oczywiście będzie na żywo tutaj, będę komentował, ale nie będę mógł pokazywać. W Polsce, z tego co się orientuję, Kanal Plus pokazuje. Może mi się nawet uda ogarnąć dla Was jakąś fajną zniżkę, żeby wykupić to VOD, więc postaram się powiedzmy do czwartku, może do piątku coś dać znać w tej materii, bo akurat mniej więcej z Kanal Plus często współpracujemy. Czy ja wiem, czy dosyć blisko, w każdym razie współpracujemy nawet nie najgorzej do tego stopnia, że oni tam gdzieś mi pomagają, ja coś tam im wrzucam, więc nie jest, panie i panowie, najgorzej w tym aspekcie. Tak, to jak Jojko podrzuca, można sobie na Kanal Plus obejrzeć, pewnie, że tak. Dobra, lecimy dalej, bo tematów jest jeszcze kilka, tylko muszę oczywiście, bo tutaj jedną rękę mam tylko sprawną, więc rzeczywiście muszę to jakoś ogarnąć. Więc skoro była mowa, panie i panowie, o Kanal Plus, to pora oczywiście pomówić o nowościach na VOD, tym razem akurat na Kanal Plus. Jest to, nie jest żaden artykuł, akurat to jest materiał nadesłany do mnie przez Kanal Plus, już wam tutaj pokazuję i lecimy, panie i panowie. Marcowe nowości w Kanal Plus, filmy i seriale na początek wiosny. Oczywiście, że tak. Wśród nadchodzących nowości Kanal Plus znajduje się nowy sezon Wywiadu z wampirem, serial na podstawie twórczości Agaty Christie Godzina Zero. Super, bo ostatnio po raz kolejny odkryłem na nowo Agatę Christie i chyba 4 czy tam 5 książek o Herkulesie Poirot odsłuchałem sobie. Klasyk Dirty Dancing, ekranizacja bestsellerowej sagi Zmierzch, pełen emocji Wierny Ogrodnik, nowy sezon Elity oraz kontynuacja bałkańskiej Vendety. No wam już oczywiście mówię. Panie i panowie, Wywiad z wampirem, sezon 2, premiera 9 marca, czyli już jutro. Możecie sobie spokojnie ogarnąć. Dalej, Godzina Zero, premiera 23, czyli za 2 tygodnie. Serialowa adaptacja powieści Agaty Christie o tym samym tytule. Fabuła zabiera widzów w świat kryminalnej sprawy prowadzonej przez inspektora Leacha. Nieudana próba, fałszywe oskarżenie o kradzież, awaria hotelowej windy. No akurat tej książki jeszcze nie czytałem, słuchałem, muszę sobie zrobić. Saga Zmierzch. Pierwsza część 7, druga 14, czyli co dzień. Trzecia 21 i 2 kolejne 28. No, jeżeli lubicie wampiry, może nie na wesoło, ale naprawdę na miło, na serduszkowo, no to możecie sobie to ogarnąć na Kanal Plus. Patrzymy dalej. Problemista. Premiera 21. Alejandro, początkujący projektant zabawek z Salwadoru, próbuje w Nowym Jorku urzeczywistnić swoje niekonwencjonalne pomysły. No, ciekawy punkt wyjścia, więc jeżeli chcecie, możecie sobie obejrzeć. Listy do Julii 8, czyli dzisiaj premiera jak najbardziej. Sophie przyjeżdża z narzeczonym do Werony, gdzie odkrywa miejsce, w którym zakochani zostawiają listy adresowane do bohaterki słynnego dramatu Szekspira. Oczywiście nie trzeba mówić,
Romeo i Julia. Dirty Dancing, premiera dzisiaj, czyli jak widzicie na zdjęciu Jennifer Grey oraz Patrick Swayze. Przypomnę, że powstaje trzecia część filmu. Jennifer Grey ma się w nim pojawić i mamy wrócić ponownie do tego samego ośrodka wypoczynkowego. Po prostu rewelacja. Ale tutaj w tym filmie genialna przede wszystkim muzyka. To trzeba się zgodzić. Wierny ogrodnik, tutaj widzę, że jest Ralph Fiennes i chyba jeszcze Rachel Weisz właśnie w tym filmie wspomniana występuje. A może mi się pomyliły aktorki. Wcale mi się nie zdziwił, bo dużo tych dzisiaj filmowych informacji. Sirat, premiera 16 marca. Trzymający w napięciu i elektryzujący świat muzyką film zachwycił widzów festiwalu w Cannes. Proszę bardzo. Historia ojca, który desperacko poszukuje córki pośród pustynnych, nielegalnych rejwów w Maroku. No więc jak najbardziej dosyć hardkorowy, dziwny, inny temat, ale ważny. Można sobie obejrzeć. Everest, premiera 7 marca i jeżeli pamiętam dobrze, to jest film, który niekoniecznie mi się podobał. Akurat zdjęcie się nie wyświetla, ale domyślam się, że to jest to. Bałkańska Vendetta 2, 30 marca, czyli tutaj, jeżeli dobrze widzę, to jest sam Jean-Claude, zwany Van Damme, skądinąd Van Warenberg, czyli tak, Jean-Claude Van Damme. Emerytowany szpieg Filip wiedzie spokojne życie na włoskiej prowincji wraz z niedawno odnalezioną córką Vanessą. Ich sielanki kończy się, gdy znajduje ich Vlad, dawny, pragnący zemsty wróg. Bohaterowie stają przed ogromnym wyzwaniem, muszą uciec przed bezlitosną armią przeciwnika, co wcale nie będzie łatwe. No pewnie, że tak. No to słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to śmigajcie. Elita, drugi sezon, premiera 25 marca. Polski serial animowany, przedstawiający wizję niedalekiej przyszłości, w której niemal każdy jest influencerem, a granica między prywatnością a publicznym spektaklem całkowicie się zaciera. Ja wam powiem, że wczoraj byliśmy w McDonaldzie wraz z dzieciakami z Comic-Conu i pani jadła sobie, nie wiem, coś tam i miała na siebie ustawioną nie to, że telefon, aparat, słuchajcie, aparat jakiegoś potężnego Canona z mega wielkim teleobiektywem. I ona tak wie, w sensie, kurde, to, że McDonalda ludzie nagrywają. Tak posłuchałem rozmowy z jej córką i ona mówi, że, no, że z tego musi zrobić tam ileś tam TikToków i kilka rolek. No, nawet w McDonaldzie można być influencerem. 4 marca miała premierę Żona seryjnego mordercy. Podczas przyjęcia urodzinowego w domu Beth i Toma Fairchildów niespodziewanie pojawia się policja, a mężczyzna zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa. Więc jak widzicie, tego jest całkiem sporo i tak naprawdę przedział gatunkowy jest ogromny, więc domyślam się, że dla każdego coś miłego, każdy pewnie coś dla siebie znajdzie, jak to mawiają. Zobaczymy. I tutaj patrzę, ja tylko patrzę, co piszecie. Ja dziś oglądałem Wujowy Dwór, całkiem spoko parodia. No widzisz, proszę bardzo. Synowie JCVD też grają w tym filmie. Popatrzcie, naprawdę? No to jestem bardzo ciekawy, czekaj, aż nawet poszukam, zobaczę jak to jest, bo jeżeli chodzi o filmy z Van Damme, to dawno już nie widzieliśmy żadnych rzeczywiście produkcji, które można byłoby powiedzieć, że gdzieś tam coś tam jakoś tam są nie najgorsze, a tutaj patrzę, w ogóle tytuł oryginalny jest Kill 'Em All, czyli pozabijaj ich wszystkim, a tutaj popatrzymy. Dodatkowo jeszcze Peter Stormare się pojawia, Maria Conchita Alonso, coś dla fanów Predatora. Pewnie, że tak. Patrzymy tutaj dalej, czy coś jest... No ale nie no, niekoniecznie jest wiele informacji na Filmwebie, a spróbujemy coś wyszukać, jeżeli chodzi o to na IMDb. Oni akurat są bardziej ogarnięci w tym temacie. I już tutaj zobaczymy, kto występuje, co, gdzie, jak i kiedy. Czy mamy tu jakichś Van Dammów, albo Warenbergów, albo inne postaci w tym aspekcie. A może to jakieś tam role drugoplanowe, trzecioplanowe, niekoniecznie. No nie, no tutaj się nie... Jest Nicolas van Warenberg jako Iwan, jako Nick Van Damme. Pewnie, że tak. No więc widzicie, wy macie wiedzę ogromną, potężną, więc coś w tym jest. Oglądam Bałkańską Vendettę 1, ale 2 nie. No to masz szansę nadrobić. Powiem tylko tak, tym, którzy chcą sobie obejrzeć Bałkańską Vendettę na IMDb, ten film ma ocenę 4,1 na 10. No więc może niekoniecznie, a czy jest gdzieś tutaj odnośnie do jedynki? Proszę bardzo, jedynka ma 4,3, no więc też tak może nie super, ale wiadomo, że filmy z Van Damme to nie jest coś niesamowitego, nie jest to jakaś super świetna jakość, a też pojawia się i Van Damme i także Peter Stormare, który jest świetny. Jeżeli nie widzieliście Fargo, to obejrzyjcie chociażby tylko i wyłącznie dla niego, bo on jest po prostu niesamowity. JCVD po poważnej operacji kręgosłupa na razie nie gra w filmach. No ja słyszałem ostatnio jakieś tam motywy, że tam jakaś miała być walka w MMA, czy coś takiego miało się zadziać, ale w tym momencie nie wiem. Popatrzmy, co się dzieje. Nagrał głos Johnny'ego Cage'a do Mortal Kombat 1 Definitive Edition
i jest preprodukcja na What's My Name, ale chyba domyślam się, że when a man awakes from a coma, he rebuilds his sense of identity. Okej, no czyli powiedzmy, budzi się ze śpiączki i coś trzeba wymyślić sobie. No, tak to rzeczywiście może jakoś być, może być, pewnie, że tak. Słuchajcie, cały czas jest was 32 osoby na YouTubie, na jednym z kanałów. 531 wyświetleń. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję wam bardzo za to. Jesteście niesamowici. Żółwik i piąteczka za to, bo to jest fajnie. A pies ciągle śpi, więc nie jest najgorzej. W przyszłym tygodniu się będzie działo. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, jak będzie, bo w piątek mamy się, jak mówiłem, wybrać na projekt Hail Mary, więc możliwe, że nasze oglądanie się spóźni, ale mam nadzieję, że tak samo jak było przy okazji Krzyku 7, poczekacie, jeżeli tam będzie troszeczkę odcinek, powiedzmy o pół godziny później, o 15 minut, to domyślam się, że nie będzie najgorzej. Mam nadzieję, że wybaczycie, co? Byłoby fajnie, byłoby super. Wiem, że wybaczycie, bo jesteście bardzo nad wyraz wyrozumiali, co rzeczywiście chociażby świadczy o tym fakt, że słuchacie faceta z aparatem na szczęce. Także dobrze. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wieczór, za wszystkie łapki, za wszystkie suby. Jest to świetna sprawa. Na żywo jesteśmy za tydzień na kanale głównym, a w piątek, w sobotę i też w niedzielę na kanale Marcinowe recenzje ekstra. Oczywiście, że tak. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Piesem mi śpi, więc spokojnie mogę dokończyć kubek herbaty. Nie powiem jakie, bo niestety nie jest sponsorowane. A my widzimy się za tydzień, panie i panowie. Dobranoc. Cześć.